Hej, siedzę w samochodzie Roberta Lewandowskiego. Może do końca nie jest to jego własny samochód, ale jest to Ferrari F12 Berlinetta. Samochód jest naprawdę wyjątkowy z tego względu, że jak w 2013 ten samochód się pokazał na rynku, to był to drugi samochód, który miał najwyższą moc dopuszczoną do ruchu drogowego. Powiem Ci, że teraz nawet na 1/4 nie nacisnąłem pedału gazu, ja nacisnąłem może na centymetr, bo 740 koni to jest naprawdę potwór. To jest naprawdę potwór. Można sobie krzywdę zrobić. Ostatni weekend przejechałem tym ponad 600 km w deszczu i powiem Ci, że z duszą na ramieniu, bo jazda z napędem na tył z taką mocą to naprawdę jest wyzwanie. Niemniej samochód jest fenomenalny, a zaraz Ci powiem dlaczego. Pierwsze dlaczego, no to jest kwestia jego mocy. 3,1 do setki, silnik 6,2 litra, maksymalna prędkość 350 km na godzinę. Nie jechałem nim tyle, więc nie wiem, ale po tym jak on ciągnie, to pewnie tak jest. Co jest w nim takiego ciekawego? Powiem Ci, że ciekawe jest to, że można nim jechać tak jak teraz jadę po mieście. Jakbym jechał grzecznie, ale ciężko o to. Dobra, nawet do 4000 obrotów doszedłem, a on się kręci do 8. No to tak, żebyś miał do porównania. Jest o tyle ciekawy, że jak jadę nim grzecznie, popatrz, aż kamerka się nie może utrzymać prosto. Jak jedzie się nim grzecznie, ok, teraz włączę go na automat, to jest bardzo spokojny, normalny samochód. Dopiero jak się go wkręci na obroty, to budzi się w nim potwór. I to jest takie odróżnienie jego od innych supersportowych samochodów, bo inne samochody ryczą, wyją od najniższych obrotów i są generalnie do zabawy, a to jest takie typowe GT, czyli można pojechać na trasę, czuć się w nim naprawdę komfortowo, bo on jest cichy, jest naprawdę wygodny, to jest naprawdę bardzo wygodny samochód. Ma specjalne jeszcze magnetyczne zawieszenie, którego tam gdzie trzeba to go tłumi. I w ogóle jak siedzę teraz w środku, ja tak nie czuję, że jestem w jakimś tam nie wiadomo jakim samochodzie. W mieście czuję przez to, że się ludzie dookoła dziwnie patrzą, albo się w ogóle patrzą, tak teraz stanął jeden pan tutaj i się patrzy, co to za samochód. Co jeszcze z danych technicznych? 3,1 do setki Ci powiedziałem. O, tak jedzie na automacie. Nie, na automacie nie ma jazdy. Jazda jest, ale... O, dopiero tu jest jazda, jak się go przełączy na manual. Oczywiście, jeśli chcesz mocniej pojeździć. Jak go potem odpalę, to zobaczysz, jak to wygląda. Przejadę się nim kawałek na autostradzie, żebyś też usłyszał, czy jest głośno, czy nie. Od razu mogę Ci powiedzieć, głośno jest tylko jak się go... jak jedzie się na manualu i kręci się go na obroty. Z ciekawostek takich użytkowych, pojemność baku. Ciekawe, kto zgadnie jaka jest pojemność baku. Cokolwiek myślisz, to myślisz, że za mało. 92 litry. 92 litry i to schodzi dość szybko, ale tak naprawdę jak już stać się na taki samochód, który w odpowiedniej specyfikacji kosztuje nawet 1,5 miliona złotych, nawet więcej, ten kosztuje jakieś 350 000 euro, więc wystarczająco. To, co jest fajne, jak się jedzie takim samochodem, to to, że ludzie Ci grzecznie zjeżdżają z drogi. Nie mówię, że wszyscy. Oczywiście są tacy, którzy chcą pokazać, co nie potrafią. I to, żeby było ciekawie, pozdrawiam wszystkich kierowców BM-ek, którzy starają się ścigać z takimi samochodami. No dobrze, chłopaki, sorry, ale jeszcze trochę koni brakuje. Dobra, podjadę zaraz w jakieś miejsce, żeby pokazać, jak on wygląda na zewnątrz. Tak, czytałem opinie, czytałem komentarze pod poprzednim filmem. Mam pokazać coś pod maską, więc pokażę. Za chwilę wracam. Ok, teraz na automacie wjeżdżam sobie na drogę szybkiego ruchu.
Na początku może będzie głośniej, jak go będę rozpędzał. Ale okej, teraz w zasadzie już jest prędkość autostradowa. Jest ok. Jest o wiele ciszej jak w wielu samochodach tam średniej, nawet wyższej klasy. Rzeczy dopiero się zaczynają dziać, kiedy to wyłączę. Na czwórce mi zerwał szczepność. Obejrzymy sobie Ferrarkę z zewnątrz. Ona niby nie jest długa, bo ona ma 4 metry, 4,60 jakoś tak. Nie wiem jak Ci pokazać maskę, ale wierz mi, maska jest przepotężna. Musimy tutaj położyć i spokojnie na niej spać z takiej długości. Kawał samochodu w specjalnym lakierze, który jest przygotowany właśnie pod ten model. Popatrz jakie to ma tarcze, jakie potężne. No niestety, ale jak to się rozpędza do 350, to musi też jakoś wyhamować. Popatrz, tutaj jest tarcza, ona ma chyba, nie wiem, 15 cali co najmniej. Ach, zajrzymy do bagażnika, bo mnie kilka osób też o to pytało. Okej. Powiem Ci, że bagażnik jest naprawdę szokująco duży jak na taki samochód, bo w Ferrari 488 nie ma bagażnika. Jeszcze tutaj jest miejsce, gdzie tutaj można położyć jakieś rzeczy, także pod tym względem rewelacja. A to jest serce bestii. 6,2 pojemności, V12. Czekaj, ja może położę monetę, żebyś widział. Tu mam 2 złotówkę. Widział jakiej wielkości to jest. Tu jest 2 złotówka, a tu jest rozmiar tego silnika. Wsiądę do niego. Odpalimy go. Tu jest tak ciekawie, że najpierw tutaj się wkłada kluczyk, przekręca się, a potem odpalenie na kierownicę. Tutaj są potężne łopatki do zmiany biegów, konsola środkowa, tu jest przełączanie na automat, na wsteczny, jest latch control, ale nie próbowałem. Bardzo ładne fotele, popatrz jakie ładne obszycia. I to wnętrze, z tego co mi wiadomo, projektowane było przez projektanta z Polski, który już niestety zmarł chyba rok czy 2 lata temu. Tak naprawdę środek jest bardzo komfortowy. I kierownica, która właśnie takie rzeczy robi. Tu jest jeszcze fajna rzecz, bo jest przełączanie jak jest mokro, sucho. Tu już trzeba naprawdę umieć jeździć, a to jest dla wariatów. To co mógłbym powiedzieć, co nie jest fajne, to jest na przykład zmiana kierunkowskazy, bo wiesz, jak człowiek jest przyzwyczajony do zmiany biegów gdzieś tutaj, a nagle są tutaj, to tak można się troszkę zamotać. Tu jest włączanie długich świateł, więc przy jakichś skrętach kierownicy, jak niewprawny kierowca trzyma, to może włączać długie światła zamiast kierunkowskazu. Tutaj można sobie włączyć miększe zawieszenie, że tak to ujmę. A tutaj są wycieraczki. No tutaj parę rzeczy. Kiedyś szukałem, gdzie jest klakson. Klakson jest tutaj i z drugiej strony tutaj się włącza. Tu jest jeszcze bardzo przydatna rzecz. Nie będzie chyba widać, bo jest słabe oświetlenie. Tutaj jest włącznik taki, który podnosi zawieszenie. Jak tutaj wjeżdżałem, to już miałem niezłą akcję, bo potężny leżący policjant, którego trzeba było przejechać, tak?
i bez tego no to byłoby ciężko. Ok. Do usłyszenia pewnie za tydzień. Jakiś samochód znajdę i też Ci pokażę. Nie jakiś samochód, tylko fajny samochód. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.